Witam serdecznie, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego Tank Models. Pozostaniemy dzisiaj jeszcze na pustyni. Popatrzymy sobie na również w temacie takim aktualnej wojny na Ukrainie. Dzisiaj chciałbym Wam jeszcze przed nowościami zaprezentować starszy model amerykański, który jest w amerykańskiej armii. Jest to M2A2 ODS Bradley, transporter gąsienicowy, wóz wsparcia piechoty również. I powiem Wam, że jest to od początku tego roku stał się to bardzo ciekawy model. Dlaczego? Ze względu na trwającą wojnę na Ukrainie, Stany Zjednoczone wysłały wojskom ukraińskim po prostu te dokładnie modele Bradley'a, czyli M2A2 ODS. Nie występują one w takim malowaniu, czyli w tym pustynnym, ani w takim malowaniu czysto natowskim, trójbarwnym, lecz występują w malowaniu zielonym, nie ukraińskim kolorze, ten, który jest jednolity kolor, oraz część Bradley'ów na część Bradley'ów została naniesiona tak zwane pixel camo. Widzieliście na pewno takie kalkomanie dołączone do BTR-a ukraińskiego od firmy BTR4 chyba, tak? BTR4 od polskiej firmy IBG, albo od dołączanych do wznawianej serii pojazdów wojsk ukraińskich przez firmę ICM. A dzisiaj chcę Wam zaprezentować ten model. No starszy model to nie jest jakaś żadna nowość, ale powiem Wam, to jest bardzo przyjemny model, bardzo miło się go skleja. Nie ma żadnych tutaj problemów przy tym modelu. Jedynie co na przykład osoby, które już tak chcą mieć bardzo dokładnie, to tutaj należy wymienić tą lufę plastikową na lufę metalową od polskiej firmy RB Model. Prezentuje się, tu mamy Kworowski, najprawdopodobniej z Jugosławii, Bradley, a z tej strony w malowaniu US Army. I teraz sobie zajrzymy do pudełka. I co wyciągniemy z pudełka? Jest cała w ogóle, Trumpeter wypuścił całą serię, powiem Wam, Bradleyów, nie tylko, bo jest również Love. A tutaj na chwilę obecną zaprezentuję Wam jeden z wielu odmian Bradley'a. Pewnie niektórzy będą zasmuceni, ponieważ Trumpeter do większości modeli w 7.2 dodaje gumowe gąsienice. No nie jest to najlepszy, powiem Wam, wynalazek gumowa gąsienica, ze względu na to, że raz ciężko to pomalować, żeby farba nie złaziła. Wolę plastikowe, no ale powiem Wam tak, tu można trochę oszukać przeznaczenie tego modelu, ponieważ on jest praktycznie cały zabudowany, to gąsienicę można delikatnie dać tylko po tej stronie, a górę sobie odpuścić. Dobra, nie mówiłem tego. Jeżeli chodzi o zawartość pudła, no to tu mamy części plastikowe, a tu mamy bardzo słabą, moim zdaniem, tę instrukcję od Trumpetera w porównaniu do aktualnie wydawanych instrukcji. Na drugiej stronie mamy całą zawartość opakowania i następnie kolejne etapy składania. Tu trzeba wziąć pod uwagę jedną rzecz, że jest częściowe wyposażenie wnętrza, łącznie tutaj z koszem wieży. Więc tutaj spokojnie sobie przedział desantowy możemy złożyć w Bradley'u, jak i również przedział kierowcy. Co ciekawego tu jeszcze znajdziemy? No jak na 7.2 powiem Wam, no część luków możemy otworzyć. Jest możliwość otwarcia, no na pewno tutaj góry, bo trochę miałoby się z celem wykonywania modelu wnętrza do danego modelu, a pozostawienie powiedzmy zamkniętego modelu. Zaraz sobie zerkniemy na jedną rzecz, bo już nie pamiętam w tym wypadku.
No jest trochę, tu jest ile? Ponad 150 elementów, ale sobie zaraz popatrzymy w każdym razie. A teraz zmieniamy scenografię i oczywiście rozcinamy folię. I wyjmuję teraz części już pozbawione folii. Chciałem, żeby mi kamera stanęła, ale nie. Moi mili, i teraz tak. Instrukcję odkładam. Gąsienicę też widzieliście. Raz, dwa, trzy, cztery, 5, 6 ramek, w tym takie dwie duże. I sobie po kolei będziemy teraz zaglądać do środka. Myślę, że zacznę tutaj od dołu wanny. To jest taki ogólny element Bradley'a, który jest we wszystkich zestawach, taki bazowy. I powiem wam, że tutaj naprawdę, tu mamy właśnie nawet napisane 72,95, 72, 93. Dobrze mówię? 193. O Matko Boska, jakie te numery straszne są. I tu mamy w ten sposób prezentujący się element właśnie kadłuba. Jest on zrobiony prawidłowo, poprawnie, ale bez szaleństw. Tak? Trzeba zwrócić uwagę, że jest totalnie gładki od spodu. No to jest jeszcze sprzed kilku ładnych lat produkcja Trumpetera. Teraz sobie zajrzymy do ramki C, gdzie mamy elementy wnętrza, jak i również tutaj kosza obsługi wieży. Tu jest ten kosz. I jeżeli chodzi o detal, to powiem wam, że on prezentuje się naprawdę bardzo fajnie. Tu mamy elementy z kasety takie specjalne do wnętrza włożenia. I powiem wam, że sobie narobiłem znowu smaka na Bradley'a. Tu mamy fotele dla desantu. Tak się prezentują. Tak samo elementy wnętrza tutaj mamy. Jak i również elementy montowane na zewnątrz Bradley'a. Tu mamy ramkę z częściami podwozia, czyli widzimy, że tutaj są koła i powiem wam, że one są też, jeżeli chodzi o wykonanie, troszeczkę mi tutaj brakuje tych zębów, możliwe, że to inaczej się jakoś łączy, ale powiem wam, że chyba takie zęby tutaj wystarczą spokojnie przy gumowej gąsienicy. No i przy skalowaniu, tak, proszę bardzo, tak one się prezentują. To jest właśnie, tu są rolki podtrzymujące, elementy, właśnie też mamy zapasowe gąsienice, ogniwa dokładnie gąsienic i elementy do podwozia i na sam zestaw. No i tutaj zapewne wielu z was się rozczaruje. To jest, powiem wam, z tego co pamiętam, to jest tył właśnie, który niestety przedział desantowy jest zamknięty. Tu mamy elementy zewnętrzne do samego modelu. Mam nadzieję, że 13 to nie jest lufa, bo wygląda tragicznie i to trzeba naprawdę wymienić koniecznie na metalową lufę. RB model, to jest ramka A w ogóle. Tak prezentują się te elementy właśnie częściowo wnętrza, jak i również zewnętrzne. I tutaj zwrócicie, te rzeczy się łączą ze sobą. No ale niestety są one, tu mamy luk wewnętrzny, po którym desant może schodzić, bo one są opuszczane. I tu by było chyba najlepiej zrobić po prostu opuszczoną klapę z tyłu. Nie, no szkoda, że te drzwi nie są też otwarte, ale po prostu w Bradley'u można tą klapę z tyłu otworzyć, na dół opuścić i desant spokojnie sobie wybiega. Fajnie to wygląda. I tu mamy ramkę G.
z elementami właśnie tego modelu Bradley'a. Mamy jeden ubogo, jeżeli chodzi o taki sprzęt dodatkowy, jest tylko jeden kanister. Może są jakieś koła zapasowe i to chyba są właśnie te koła, które sobie dajemy na wierzch. Tutaj mamy to dopancerzenie. Powiem wam tak, jeżeli chodzi o narzędzia. Jak składałem S100, też były właśnie narzędzia, ale powiem wam, bardzo fajnie mi się je malowało, po prostu cieniuteńkim pędzelkiem. Spokojnie siekierę pomalowałem razem tutaj z taką osłoną, obejmami, tak, nie ma najmniejszego problemu. A trzeba też wziąć pod uwagę, że duża część pojazdów ma pomalowane już narzędzia razem w kamuflaż danego pojazdu. Więc jeżeli ktoś nie ma takich umiejętności, żeby sobie pomalować narzędzia oddzielnie, po prostu może je spokojnie zamalować. Widać to na filmach, na zdjęciach, że po prostu narzędzia są tak samo pomalowane jak model. I tak prezentuje się ta ramka. I tu mamy ostatnią ramkę, elementy wieży, dalsze części, jeżeli chodzi o kadłub. Niestety wieża jest zamknięta, a szkoda. Spód. To jest naprzód naklejamy. A tu mamy reflektory. Bardzo fajnie to zrobili, naprawdę. To są reflektory, oświetlenie od razu w takim dopancerzeniu, osłonach. I pozostałe elementy. No i to wszystko, jeżeli chodzi o Bradley'a. Tego ODS lub ODS-E. ODS-y są na Ukrainie, ale oczywiście też stacjonują z tego, co widziałem, chyba że źle było opisane. Te same Bradley'e podobno stacjonują, nie wiem czy na stałe, ale stacjonują w Polsce, tak? Ewentualnie możliwe, że to wojsko polskie było też na Litwie, możliwe, że tam jest, bo widziałem właśnie zdjęcia żołnierzy polskich i amerykańskich, no i stały też Rosomaki, jak i również Bradley'e, ewentualnie mogły być to z manewrów jakieś po prostu zdjęcia. Na chwilę obecną dziękuję wam za uwagę. Mam nadzieję, że moje filmy wam się podobają. Liczę na lajki, komentarze. Link do sklepu z modelami Bradley'a znajdziecie w opisie filmu. Dziękuję wam, pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.